Dramatyczne zmiany cen na rynku mieszkań na podstawie danych z Narodowego Banku Polskiego i to będzie temat tej audycji, ale zanim do tego przejdziemy, to podam taką radosną informację opublikowaną przez GUS. Otóż w roku 2022 mamy więcej mieszkań o 1,8% na obywatela niż w 2021. Warto wiedzieć, bo to też wyznacza popyt na nieruchomości, pokazuje, że stajemy się trochę zasobniejsi w mieszkania. Tak to wygląda, jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zmiany prawa, zmiany trendów na tym rynku, zmiany cen, inwestowanie w nieruchomości, to zapraszam, subskrybuj ten kanał. Od razu też zaproponuję, żebyście Wy nam proponowali nowe tematy, nowych audycji. Chętnie robimy coś pod Wasze zamówienie, a wiedzę o nieruchomościach znajdziecie na Cement24 i zapraszam też do udziału na naszym kanale Discord. O czym porozmawiamy? Porozmawiamy o tym, co dzieje się na rynku. Tutaj na razie pokazuję Wam wykres dla Warszawy, ale od razu też dwie informacje. Wykresy będą dla większej ilości miast, a jeżeli chcecie zobaczyć je w pełnej krasie, to musicie wejść na stronę, link na dole, na stronę cement24.pl. Tam te wykresy będą lepiej widoczne. I co ten wykres pierwszy przedstawia? Ten wykres przedstawia nam różnicę między ceną ofertową a transakcyjną. Akurat wybrałem Warszawę i rynek wtórny. Dlaczego wybrałem Warszawę? Bo ona jest w miarę reprezentacyjna również dla tego, co się dzieje w innych miastach i możemy zauważyć, że ceny transakcyjne, a właściwie te różnice między ceną ofertową a ceną transakcyjną zaczęły rosnąć. Co to może oznaczać? To może oznaczać wystrzał ogromny cen ofertowych. Oczywiście wiemy, że transakcje też się trochę opóźniają za cenami, za ofertami, ale to też pokazuje, że niekoniecznie ludzie, ci kupujący, są gotowi akceptować wygórowane oczekiwania sprzedających. Nie jest to do końca prawda, bo zobaczmy sobie też ciągle dla Warszawy. Rynek pierwotny, ceny ofertowe i ceny transakcyjne, zarówno jedne, jak i drugie idą w górę. Widzimy jednak właśnie tę rosnącą różnicę. I to właściwie w tym drugim kwartale, bo to ostatni kwartał tego roku, widać, że ta różnica coraz bardziej się otwiera. I jak jest na rynku wtórnym? Też podobnie. Transakcyjne drgnęły, a ofertowe poszły mocniej w górę. Dlaczego tak się stało? Jest to ewidentnie działanie programu kredytu 2%. Ten program po prostu rzucił pieniądze w popyt i spowodował, że możemy taniej kupować mieszkania. Grupa ogromna ludzi, którzy mogą taniej kupować mieszkania, się uwolniła i ta grupa weszła na rynek, i spowodowało to obniżki cen. Co ciekawe, to są też informacje od deweloperów i tutaj się zastanówcie, czy w ogóle jeden model budowania, taki w Polsce, tego budownictwa wielorodzinnego oparty o system deweloperski, praktycznie jeden, bo budownictwo spółdzielcze czy też komunalne to jest jakaś tam drobnostka i mało znaczący udział ma w rynku. Czy ten model jest naprawdę dobry i czy się sprawdza? Do tej pory było tak, że jeżeli deweloper, załóżmy, uzyskiwał za sprzedaż jakichś mieszkań 100 zł, umowne 100 jednostek, to oczywiście ponosił koszty i też miał jakąś marżę, jakiś swój przychód. I to było mniej więcej tak, że 30 złotych, czy też 30 jednostek to były koszty ziemi, 30 jednostek to były
koszty związane z budową, czyli płace, materiały, 10 jednostek mniej więcej to były takie ogólne koszty zarządzania, kredytowania, koszty finansowe i tak dalej. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, dla uproszczenia to podaję i 30% to była ta marża deweloperska. Co się stało dziś, a w zasadzie na skutek tego kredytu bezpiecznego o 2%? Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że w roku 2023 budowy mieszkań zostały mocno ograniczone rozpoczynanie nowych budów przez deweloperów i oni postanowili wypchnąć i sprzedać te stare mieszkania. Dzięki czemu jeden z prezesów spółek deweloperskich znaczących powiedział: my teraz kiedyś mieliśmy taką marżę 32%, a teraz mamy ponad 37%, a jak powiedziałem w tym poprzednim rachunku, ta marża ich wynosiła około 30%, czyli marża deweloperska wzrosła. Ja nie chcę ganić deweloperów, bo jak zresztą szczerze i trzeba powiedzieć prawdziwie, bo taka jest prawda, powiedział inny prezes innej dużej spółki deweloperskiej, to zadaniem zarządu spółki akcyjnej jest dbanie o interes akcjonariuszy, przynoszenie im jak największego przychodu z posiadanych akcji. No i to jest główny interes i trudno jest tak naprawdę oczekiwać od dewelopera, żeby bohatersko rozdawał to, co wybudował. To byłoby absurdalne. Ale tylko chcę pokazać te marże deweloperskie na rynku, na którym nie ma nic zbudowanego, czy niewiele, inaczej, jest niewiele nowych budów rozpoczynanych, niewiele w porównaniu z dawnymi latami, o czym mówiliśmy w poprzednich audycjach, marże ogromnie wzrosły. No bo wzrost z 30 na 37% marży to tak naprawdę jest o 20% wzrost zarobków deweloperów. Trzeba im tego po prostu pogratulować. Jak wyglądają zmiany cen na rynku pierwotnym i wtórnym? Najpierw spójrzmy się na ten rynek pierwotny i też do drugiego kwartału w zasadzie wszystkie miasta, no tutaj oprócz jednego, to idą, czy tam dwóch miast, to idą mocno w górę. I to były ceny transakcyjne, a ceny ofertowe oczywiście jeszcze mocniej rosną. Jak to wygląda na rynku wtórnym? No oczywiście też mamy wzrost cen i to zobaczcie sobie, że on następuje w większości oczywiście miast. Dla porównania zresztą chcę Wam pokazać taki wykres, który też pokazuje, że między niektórymi miastami może być opóźnienie tradycyjnie, bo już to kiedyś widzicie w jakiejś audycji, zmiana cen kwartał do kwartału. Indeks hedoniczny to jest taki indeks cen oczyszczonych, powiedzmy przez NBP, czy też ze wskaźników wzrostu tych cen oczyszczonych z wpływu różnych wielkości mieszkań, ale zobaczcie sobie Lublin i Warszawa i widzimy, że ten Lublin posuwa się, bym tak powiedział, kierunkowo przynajmniej, ciutkę o kwartał opóźniony za Warszawą, ale to też właśnie jest potwierdzeniem tego, co powiedziałem, że o tyle Warszawa była ciekawa i badanie tych różnic indeksów, że ona nadaje ton rynkowi. Inne rynki po prostu postępują, powiedzmy, za Warszawą. To nie jest dlatego, że ktoś kocha Warszawę, czy ja kocham Warszawę, tylko dlatego, że jest to największy rynek i tutaj najłatwiej te zmiany widać. Co to jednak oznacza dla przyszłości, bo to były dane dla drugiego kwartału. No i cóż, w trzecim kwartale mamy teraz i będziemy notowali wysyp transakcji uzgadnianych jeszcze pod koniec drugiego kwartału, czyli zapewne niedługo w danych zobaczymy wzrost indeksów, czy wzrost też nawet w ogóle wartości cen transakcyjnych i to na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym. Trzeba powiedzieć, że teraz też mamy taką sytuację, że mamy właśnie w tym trzecim kwartale ogromny wystrzał cen ofertowych i mówię to w tej chwili nie na podstawie danych NBP, bo NBP
dopiero podał dane za drugi kwartał i musimy jeszcze trochę poczekać na te dane za trzeci kwartał. Ale z relacji wszystkich na przykład portali ogłoszeniowych, one raportują ogromny wystrzał cen ofertowych. To poszybowały mocno w górę i dlaczego tak się stało? No bo jeżeli ktoś, kilka powodów i zresztą takie małe przekłamania. Po pierwsze, jeżeli ktoś widzi, że łatwiej jest sprzedać mieszkanie albo jego znajomi sprzedali mieszkanie lepiej, to on wsadzając swoje mieszkanie na rynek w sposób naturalny uważa, to jest moje mieszkanie, więc będzie 10% warte więcej, no bo to jest moje, takie wytłumaczenie. To jest jeden efekt. Dlaczego mam sprzedawać taniej? Spróbuję sprzedać drożej, najwyżej, później obniżę cenę. To jest takie właśnie jedno myślenie. Ale też mamy taką sytuację, że przecież ten program Bezpieczny Kredyt 2%, on ma pewne limity. I ten limit, no to jest wielkość tego kredytu i wielkość możliwego do wpłacenia wkładu własnego i ten limit w porównaniu z cenami obowiązującymi w poszczególnych miastach skutkuje tym, że na przykład w Warszawie to tylko jakaś część i to niewielka oferty pasowała do tego limitu. Reszta była ponad tym limitem. W innych miastach, znowu, gdzie ceny nieruchomości mogły być niższe, na przykład w Olsztynie, no to można powiedzieć, że niemal wszystkie mieszkania i wiele domów łapie się w tym limicie. A to oznacza, że te nieruchomości, mieszkania czy domy wpasowujące się w ten limit były chętniej wybierane, czy też w ogóle były wybierane. I to oznacza też, że po prostu z rynku zniknęły oferty tańsze za metr kwadratowy. Wyjechały te oferty z rynku i teraz jeżeli jakiś portal bada te ceny ofertowe, te mieszkania zgłaszane z cenami ofertowymi, czy też te, które ma w tej chwili w ofercie, po prostu skoro ubyło tańszych, no to średnia musiała podejść w górę. Co więcej, trzeba powiedzieć, że sporo tych ofert, takich mieszczących się w tym limicie, w niektórych miastach zostało wykupionych, czyli ich po prostu zabrakło i te nowe wchodzą droższe, a te i drożeją te mniejsze mieszkania, a te większe mieszkania, które z tej natury, że są większe, po prostu nie łapią się w limicie, już tak bardzo nie drożeją lub nawet wręcz nie drożeją. Krótko mówiąc, ten program 2%, a pamiętajmy, że niektórzy już zapowiadają, że jak wygrają wybory, to wprowadzą program 0%, spowodował zadowolenie z pewnością deweloperów i zadowolenie u sprzedających, no i pewnie zadowolenie u osób, które mogły te mieszkania kupić, a na pewno nie ucieszył tych, którzy nie zasługują na ten kredyt z powodu różnych kryteriów. Oni po prostu go nie dostaną, a dla nich te mieszkania zdrożały. Co możemy przewidywać na najbliższą przyszłość? I to jest też ciekawe, bo tu jest wiele czynników i zależy, jaką perspektywę przewidujemy. No nie wiem, i nie wiem, kto wygra wybory, więc nie wiem, czy program 0% wejdzie faktycznie w życie, ale mamy zapowiedzi, to jest już bardziej prawdopodobne, zapowiedzi, że nasza sytuacja gospodarcza będzie się powoli poprawiać, że inflacja będzie spadać i to oznacza, że stopy procentowe te na normalne kredyty będą spadać, co zresztą już widzimy, że w ofertach banków te stopy procentowe, oprocentowanie kredytów spada. Zazwyczaj niższe oprocentowanie kredytów oznacza, że ludzie chętniej kupują nieruchomości. Zazwyczaj dlatego, że są oczywiście inne czynniki, na przykład jak spadająca
liczba mieszkańców, słaba demografia, słabe wskaźniki demograficzne, no to w dłuższym okresie oznacza, że tych chętnych do kupowania może być mniej. Co gorsza, działa oczywiście regionalizm. Pokazywałem Wam w jednej z poprzednich audycji prognozę demograficzną, również nową, i widać wyraźnie, że nasze społeczeństwo skupia się wokół pewnych miast, wokół pewnych powiatów, a nawet w zasadzie to te powiaty czy gminy będące wianuszkiem wokół tych kilku największych miast mogą zyskiwać mieszkańców, zyskują mieszkańców, a w innych terenach następuje wyludnienie, co oznacza, że po prostu te rynki mogą zachowywać się różnie. Jedne mogą iść w górę, a inne mogą być płasko, na stałym poziomie, albo wręcz spadać. Do tego oczywiście też dochodzi w ogóle niepewna sytuacja gospodarcza i niektórzy mają problem z uzyskiwaniem podwyżek. Nie jest tak różowo, jakby się wydawało, więc tak jak powiedziałem, tańsze pieniądze zazwyczaj powodują napływ ludzi na rynek nieruchomości, ale inne obawy z gospodarki mogą działać wręcz odwrotnie. Osobiście uważam, że w ogóle warto się przyglądać temu, co będzie się działo na tym rynku w ciągu najbliższych tygodni czy też miesięcy. Po pierwsze, ja sądzę, że już pod koniec września dostaniemy raporty o akcji kredytowej za sierpień, takie prawdziwe, ale to jeszcze będzie ciągle efekt tego szturmu po mieszkania, który nastąpił wcześniej, więc musimy poczekać na wyniki, na przykład za wrzesień, które będą pewnie opublikowane gdzieś pod koniec października i wtedy zobaczymy, co realnie się dzieje na rynku. Powiem też szczerze, że wielu deweloperów w takich rozmowach osobistych, oni tego może publicznie niekoniecznie powiedzą, ale wielu z nich ma obawy przed rozpoczynaniem nowych inwestycji. Te lęki są różne. Zmiany cen materiałów, rynek światowy, zapotrzebowanie, więc też sądzę, że możemy mieć do czynienia z jakimś takim, no powiedziałbym, nieentuzjastycznym, delikatnie mówiąc, rozpoczynaniem nowych budów. No bo teoretycznie przecież ten istnieje program kredyt 2%, pobudził rynek, zdecydowanie wpłynął na rynek i to ożywienie, które pokazałem, te wzrosty cen są właśnie powodem tego kredytu. Powinien powiedzieć deweloperom: słuchajcie, jest więcej chętnych, to budujcie mieszkania. A oni tymczasem, w cudzysłowie złośliwie, mówią: nie, my poczekamy. Zobaczymy też tak naprawdę, kto te wybory wygra i co się będzie działo po wyborach. Czy ten zwycięzca wyborów, nie wiem kto to będzie i nie chcę tutaj prorokować, czy ten zwycięzca wyborów zajmie się na poważnie rynkiem nieruchomości, czy pomyśli o tym, że lepszą metodą na budowanie mieszkań zamiast wpychania pieniędzy w popyt, zamiast wspierania popytu jest wsparcie podaży, ułatwienie życia podaży, bo to można przeprowadzić na wiele sposobów. No cóż, zobaczymy jak to będzie. Najbliższy miesiąc, półtora miesiąca pokażą nam taki sygnał, czy to jest już górka i teraz będzie jakieś uspokojenie na rynku, czy też nadal będziemy na tym rynku nieruchomości mieszkalnych mieli tak dosyć mocną wędrówkę cen w górę. Zwrócę też uwagę, że to co pokazuję i to o czym mówiłem, to były ceny nominalne. Jeżeli chcesz inwestować w nieruchomości, no to też powinno Cię zastanawiać, jak te nieruchomości radzą sobie z inflacją. No i tutaj powiem szczerze, że to należy być tak trochę ostrożnym, bo te wzrosty już wtedy nie wyglądają tak imponująco.
Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał. Zapraszam na szkolenia na symen24.pl. Tam wiele wiedzy dla inwestorów, ale też zapraszam do sugerowania nam nowych tematów audycji i na ten serwer Discord, link na dole, na którym bywają ciekawe dyskusje. To taka nasza nowa inicjatywa, ale już zaczynająca żyć swoim troszeczkę życiem do dyskusji o rynku nieruchomości, do wymiany poglądów. Cześć, trzymajcie się.